Mnie to zostało po prostu. Ci ludzie jak opowiadali, to ja nawet nie myślałem, będąc młodym dzieckiem, ja będę to wszystko pamiętał. Słuchałem, ale nigdy nie zadawałem pytań jakichś, nie przypuszczałem, że to mi utkwi w pamięci, że będę pamiętał. Ja się urodziłem tutaj w Prokocimiu i to miejsce, między innymi to miejsce jest o tyle ważne, że stąd odchodziły transporty ludzi w czasie wojny do obozów. I to było ostatnie, dla tych ludzi było to ostatnie miejsce ich możliwego życia, bo przypuszczam, że mało kto przeżył i mało kto wrócił tutaj. Jak pytałem kogokolwiek spoza Prokocimia, z tych starszych ludzi, to ludzie nie wiedzieli. Z reguły wskazywali Płaszów jako miejsce odejścia. To jest rampa kolejowa. Jeszcze do dzisiaj zachowane są oryginalne płyty, zachowane są jeszcze tory obok tej rampy, na której stały wagony, do których ładowano tych, to głównie była społeczność żydowska tutaj, ładowana do tych wagonów. Przez pewien czas 8 czerwca, bo to było jedno z wysiedleń z getta, 8 czerwca organizowałem takie właśnie marsze na tą rampę z terenu przylegającego do getta, dawnego getta. Ja robiłem taką krótszą trasę. Były dwie trasy prowadzenia. Ta główna, gdzie te transporty wychodziły z getta, to była ulica Wielicka, dalej skręcano w Aleję Dygasińskiego, w ulicę Górników i w ulicę Morawiańskiego i tutaj było wejście na tą rampę. Tam zawsze za takim transportem jechała ciężarówka, jak wspominali mieszkańcy tutejsi, którzy bojąc się, ale obserwowali te transporty z pełnej odległości. Jechała ciężarówka, na którą ładowano tych, którzy tam zmarli, czy którzy zostali zamordowani w czasie tego transportu, wrzucano ich na tą ciężarówkę. Krótsze transporty szły ulicą, to jest już ze wspomnień pana Wójcika Tadeusza, pseudonim Błoto. To była ulica Wielicka, później ulica Dworcowa, Prokocimska, Gierymskich i z drugiej strony wchodzono na tą rampę tutaj. Wspominał mi również, że oni po takich przejściach właśnie tych krótkich transportów sprawdzali tą trasę. I dwa razy, raz mieli przypadek, że znaleźli żywą osobę, a innym razem, że zastrzeloną osobę znaleźli. No i stąd już odchodziły te transporty do obozów. Pierwsze transporty odchodziły do Bełżca. Na końcu ulicy Morawiańskiego, na wprost tej rampy, jest budynek, gdzie mieściła się restauracja. W czasie wojny była to restauracja przeznaczona dla Niemców i tak jak wspominali, to ci, którzy tutaj pilnowali tych transportów, Niemcy, bo byli również policjanci żydowscy, odymani, ale ich nie dopuszczano do restauracji, natomiast policjanci niemieccy, SS-mani, część z nich szła na wódkę, na piwo właśnie do tej restauracji o nazwie Na Szpicu. Za moich czasów Prokocim to w cudzysłowie taka wieś była. Tu były same domki jednorodzinne, wszyscy się prawie znali. W tej chwili to są osiedla i ludzie nawet nie wiedzą o tej historii. Telewizorów tu nie było, prawda? Więc wieczorami ludzie się spotykali i rozmawiali. Prawda, jak jeszcze letnie wieczory, gdzie były tutaj takie małe bagry, jak te żaby śpiewały pięknie tam gdzieś wieczorem, prawda? Wydaje mi się, że dużo daje taka historia, jeżeli się więcej wie o danym miejscu. Myślę, że byłoby lepiej, bo bardziej byśmy byli związani z tymi miejscami, w których jesteśmy. Nie byłyby one dla nas obojętne, nie patrzylibyśmy chyba na nie jak na noclegownię na przykład, kiedy się przychodzi tylko po to, żeby się przespać. W Prokocimie jest bardzo dużo miejsc takich, o których warto pamiętać. I teraz w tym czasie widzę, że nikt o tym nie wie. Dlatego mnie się tak wydaje, że należałoby to upamiętnić. To jest jednak ostatnia droga wielu tysięcy ludzi, którzy już nigdy pojechali i zginęli, prawda? Nigdy Krakowa już nie zobaczyli.